My tym razem bilety do Tatrzańskiego Parku Narodowego również kupiliśmy przez internet. Hala Kondratowa to jedno z najbardziej urokliwych zakątków w Tatrach. Trzeba jednak pamiętać, aby zachować szczególną ostrożność, bo skały są dość mocno śliskie. Po 9 latach ponownie udało nam się wejść na jeden z najpopularniejszych szczytów w Tatrach. Mamy naleśniki na słono i na słodko. Witajcie kochani, znajdujemy się w Kuźnicach i po 9 latach idziemy po raz kolejny na Giewont. Tędy mamy 3 godzinki 15 minut niebieskim szlakiem, także ruszamy. Z tego miejsca możemy również ruszyć tutaj zielonym szlakiem na Kasprowy Wierch 3 godzinki. Tutaj mamy na halę Kondratową godzinę 10, galatówki 35 minut. Byliśmy tam już kilka razy, więc na pewno na naszym kanale znajdziecie film z tego miejsca. A tym razem ruszamy na Giewont. Tak jak mówiłam, wracamy tam po 9 latach, wtedy jeszcze nie nagrywaliśmy, ale teraz będziecie mogli zobaczyć całe przejście. Tutaj z Kuźnic możemy ruszyć również na Nosal, na halę gąsienicową. Jest tutaj wiele szlaków, które mają swój początek właśnie w Kuźnicach. My tym razem bilety do Tatrzańskiego Parku Narodowego również kupiliśmy przez internet, więc po prostu w budce je tylko pokażemy i ruszamy na szczyt. Witajcie tradycyjnie, teraz ja się z Wami witam. No co, 3. raz na Giewont. Ostatni raz 9 lat temu. Pierwszy raz jak miałem, nie wiem, z 10 lat, może mniej. Więc zaczynamy. Tradycyjnie zbliżamy się do punktu poboru opłat do Tatrzańskiego Parku Narodowego. Tradycyjnie 11 zł. Tym razem w tej budce tutaj trzeba było pokazać bilety i pani skanowała kod QR. Na poprzednich szlakach tylko po prostu pani sobie zerkały, że mamy takie bileciki, a tutaj były skanowane. A nam zostało 3 godziny 10 minut przez Kalatówki. Zbliżamy się do hotelu górskiego Kalatówki. Mają tutaj bardzo dobrą szarlotkę. Ostatnio jak byliśmy, to mieliśmy okazję właśnie jeść tutaj. A teraz idziemy. Teraz zobaczymy na znaki, jak nam pokazuje. Proszę bardzo, Giewont 2 godziny 50 minut, ale najpierw hala Kondratowa 45 minut. A tak wygląda tutaj ten hotel. Warto się tu wybrać, jeżeli ktoś chce zaliczyć sobie jakiś krótki szlak. Naprawdę tu podejście jest bardzo łatwe, a widoki są już piękne. Bardzo jestem ciekawy, jak nam pójdzie po 9 latach. Wtedy to nawet nam to fajnie poszło. Wydaje mi się, że w tym roku również powinno nam pójść w miarę dobrze. No jakoś tak forma jest, nie? Chociaż nie ukrywam, że 3. dzień w górach to troszkę wszystko pobolewa. Ale wtedy to było nasze pierwsze wejście w góry. To pierwsza góra, jaką zaliczyliśmy wspólnie, to był właśnie Giewoncik. Dokładnie, dlatego mamy sentyment do tego miejsca. Dokładnie. Tutaj się łączą 2 szlaki. Mogliśmy ominąć Kalatówki i iść tutaj tym szlakiem bocznym, ale my tym razem chcieliśmy właśnie wybrać szlak przez Kalatówki. No i tutaj mamy 2,40 do Giewontu. Tak. Zbliżamy się do schroniska na hali Kondratowej. Nie robimy tu żadnej przerwy. Idziemy dalej do góry. Hala Kondratowa to jedno z najbardziej urokliwych zakątków w Tatrach. Położona jest na wysokości 1333 metrów nad poziomem morza i oferuje nam piękne widoki oraz jest jednocześnie stosunkowo łatwym szlakiem. Jak sami widzicie, można tu łatwo dostać się od Kuźnic i już tu zakończyć trasę lub iść dalej tak jak my. Na hali znajduje się schronisko, które przeszło niedawno gruntowny remont. Znajdziemy tu nie tylko miejsca noclegowe, ale także bardzo dobrą kuchnię oraz budkę z pamiątkami. My pomijamy to miejsce i ruszamy dalej, a przed nami jeszcze 2 godziny 5 minut na Giewont. Tam gdzie ci ludzie idą. Tam właśnie schodziliśmy kilka lat temu z Czerwonych Wierchów, czyli z Kopy Kondrackiej. Oczywiście tamtym szlakiem również doszlibyśmy na
Giewont, ale my idziemy tutaj niebieskim. Idziemy już godzinę, 4 km. Ale i tak idziemy wolniej niż wczoraj wbiegaliśmy na Sarnią. Dokładnie. Wczoraj nam odbiło troszeczkę. Jedzie się dobrze, choć nogi zmęczone. Tam widać grupę ludzi, tam na przełęczy. I już delikatnie, powoli korkuje się na szczycie. Zobaczymy jak będzie, jak będziemy wchodzić. Mam nadzieję, że w miarę to sprawnie pójdzie. Trudniejszy fragment szlaku, może bardziej kondycyjny niż technicznie, ale mocno cały czas pod górkę. Zmiana kamery z Pocketa na DJ Osmo Action, ponieważ uważam, że w górach lepiej się sprawdza ta kamera, bo bardzo ciężko ustawić Pocketa, żeby fajnie szlak nagrać i lecimy dalej. Zostanie nam zaraz ostatnie podejście. Jak widać jest sporo ludzi, ale nie ma jakichś dużych korków na szczycie. Kopa Kondracka stąd żółtym szlakiem 50 minut, a na Giewoncik 40. zostało nam 40 minut z przełęczy. Ruszamy dalej. ...20 minut do Giewontu. Tutaj mamy właśnie szlak jednokierunkowy. My idziemy w prawo. Tak to wygląda na łańcuch. I przed nami łańcuchy, jak zwykle Anetka idzie pierwsza, a ja za nią. Tradycja. Niestety, ze względu na dużą liczbę turystów, wejście na szczyt wiąże się z długim oczekiwaniem w kolejce, co jest sporym utrudnieniem, ale chyba każdy liczy się z tym podczas wspinaczki na Giewont. Często czas oczekiwania na podejście do góry jest tak długi, że warto sobie usiąść, jeśli jest tylko taka możliwość. Trzeba jednak pamiętać, aby zachować szczególną ostrożność, bo skały są dość mocno śliskie. Warto zwrócić uwagę również na to, że nie każdemu takie podejście przypadnie do gustu, a ruch tutaj jest jednokierunkowy. Na łańcuchach są łatwe momenty, ale także takie bardziej wymagające. Po 9 latach ponownie udało nam się wejść na jeden z najpopularniejszych szczytów w Tatrach. Giewont jest pierwszą górą, którą zdobyliśmy wspólnie, więc mamy do niego specjalny sentyment. Jest to najbardziej rozpoznawalna góra, zwana także Śpiącym Rycerzem, a na jego szczycie znajduje się metalowy krzyż, który podczas burzy jest powodem częstych uderzeń piorunów. Giewont to szczyt z pięknymi widokami, ale także bardzo niebezpieczny podczas burzy. Krzyż ma wysokość 17,5 metra, a w tym 2,5 metra jest wkopane w skały. Został on zbudowany przez mieszkańców Zakopanego. Za nami 6 km, zrobione w 2 godziny 35 minut. Jesteśmy na wysokości 1894 metry. Robimy sobie tutaj właśnie przerwę i zaraz schodzimy na dół i tam jest ruch jednokierunkowy i łańcuchy, więc musimy uważać. Zaraz lecimy. Zejście w dół ze szczytu również wymaga zachowania szczególnej ostrożności oraz dużej cierpliwości. Skały są bardzo śliskie, a duża ilość turystów wiąże się z długim oczekiwaniem w kolejce do zejścia. Szlak jest dość stromy i ważne jest tu, aby schodzić powoli i bezpiecznie. Pokonaliśmy najtrudniejszy fragment. Idziemy dalej. Ale za te widoki już. No.
dochodzimy do szlaku dwukierunkowego. Właśnie stamtędy wchodziliśmy, krzyż, tu schodziliśmy. I tak to wygląda. Zeszliśmy ponownie tutaj na Wyżnią Kondracką Przełęcz, 1765 metrów. I teraz musimy podjąć decyzję, czy wracamy do Kuźnic tak jak przyszliśmy, czy idziemy na Polanę Strążyską, tak jak byliśmy 9 lat temu. Nie możemy się zdecydować. Musimy to przemyśleć. Trzeba przyznać, że i tak mieliśmy farta. Coraz większa kolejka jest o tej porze. Jest godzina 12:05. Schodzimy tak jak 9 lat temu w stronę Doliny Strążyskiej. Najpierw Polanka Strążyska. Tam może sobie zrobimy przerwę, jeżeli będzie szarlotka, a jeżeli nie będzie, to idziemy dalej i będziemy kończyć w Dolinie Strążyskiej. Ale ja muszę uzupełnić cukier standardowo po drodze. Inaczej być nie może. Pewno trzeba przyznać, że widokowo ta trasa jest przepiękna i powinno być ludzi również zdecydowanie mniej. Na pewno trzeba przyznać, że tam na szczycie i ogólnie na szlaku na Giewont to są bardzo mocno skały wyślizgane. A mówię to dlatego, że jeżeli ktoś rano wstaje i jeszcze są te skały wilgotne czy mokre, albo po deszczu, to naprawdę trzeba uważać, mieć odpowiednie obuwie, bo są naprawdę śliskie. Powoli schodzimy ze skałek, wchodzimy w laski kosodrzewinę, więc żegnamy się z górami wysokimi, wchodzimy w dolinki. Schodząc w dół mamy wiele miejsc, gdzie możemy usiąść w słońcu i podziwiać piękne krajobrazy. Są to idealne miejsca na krótki odpoczynek. Dotarliśmy do Przełęczy w Grzybowcu na wysokości 1311 metrów nad poziomem morza i kierujemy się dalej do Doliny Strążyskiej 35 minut. Weź, bo znowu będzie, że tylko jem. Żarłok jesteś. Odpowiedni poziom cukru w górach to podstawa, pamiętaj. I czekolady. Zeszliśmy już do Polany Strążyskiej. Tam do góry, jakbyśmy poszli, jest schronisko i stamtąd schodziliśmy wczoraj z Sarniej Skały. Tam również możemy się kierować na wodospad Siklawica. Zobaczycie to na naszym poprzednim filmie. A my idziemy dalej drogą do drogi pod Reglami. 35 minut. Zrobiliśmy już 11 km, więc też spoko taka trasa dzisiaj. Tak jak wspominaliśmy Wam wczoraj, w poprzednim filmie. Jeżeli chodzi o bardzo łatwy szlak, to tutaj do Polany Strążyskiej zdecydowanie warto się wybrać. Na końcu czeka na Was schronisko, więc tam sobie można usiąść na polance, fajnie spędzić czas. Więc jest to idealne przejście dla rodzin z małymi dziećmi. Bardzo często mijamy kogoś tutaj z wózkami, więc jest to też takie fajne przejście.
które zdecydowanie możemy Wam polecić. Niekoniecznie trzeba iść w wysokie partie gór, żeby fajnie i przyjemnie spędzić tutaj czas. Wczoraj ten odcinek drogi pokonywaliśmy późnym popołudniem. Praktycznie nikogo tu nie było. Dzisiaj jest która? 14 godzinka teraz i ludzi jest tutaj bardzo dużo. Część osób schodzi, część wychodzi do góry. Niektórzy właśnie, tak jak Wam wspominałam wcześniej, z malutkimi dziećmi, tylko do schroniska. Więc tutaj mamy dużo opcji w tym miejscu, gdzie możemy ruszyć. Właśnie wychodzimy tutaj z Doliny Strążyskiej. Dzisiaj jest tutaj budka obok otwarta z wodami, ponieważ jest wcześniej. Za nami 12,5 km. Zajęło nam to 5 godzin i 10 minut, ale musimy tutaj doliczyć również czas, który spędziliśmy na robieniu zdjęć, jak również w kolejce na szczyt i żeby zejść ze szczytu. Tak samo dosyć dużo czasu spędziliśmy stojąc w miejscu. No ale niestety było bardzo dużo ludzi, więc trzeba było się z tym liczyć, że zajmie nam to trochę czasu. A teraz wychodzimy z parku i jeżeli nam się uda, to idziemy na naleśniki. Wszystkie budki są otwarte, ale my chcemy zajść tutaj do Romy. Słyszeliśmy, że mają bardzo dobre naleśniki, więc idziemy ich spróbować. Mamy naleśniki na słono i na słodko. Meksykańskie są tutaj w cenie 33 zł, ale na przykład z dżemem już możemy zjeść za 27. Mamy też właśnie bigos w cenie 30 zł, serek grillowany z żurawiną za 7, szarlotka na ciepło kosztuje 28 zł, ale deser lodowy, tutaj mamy do wyboru 2 gałki lodów, polewę i bitą śmietanę, to kosztuje 25 zł. Mamy tutaj właśnie różne napoje, kawę, herbatę, sok świeżo wyciskany 21 zł za 250 ml. Dobra, my coś wybieramy i zaraz będziemy zamawiać. Ja sobie zamówiłam tutaj Holbę, jest to czeskie jasne piwo, a Bartek zamówił sobie Litowel, jest to ciemne czeskie piwko i czekamy na naleśniki. Tak wygląda naleśnik z owocami i twarożkiem, który zamówił sobie Bartek, a tu jest mój z bananem i z nutellą i z sosem czekoladowym. Także teraz będziemy jedli. Domówiliśmy sobie jeszcze taką kremówkę w cenie 20 zł za sztukę. Wygląda w ten sposób. Zaraz będziemy próbować. Zjedliśmy bardzo dobre naleśniki i pyszną kremówkę tutaj w kawiarni Roma za nami. I szczerze polecamy Wam, warto się tu zatrzymać na chwilkę, mają pyszne słodkości. A my teraz kierujemy się drogą pod Reglami aż do Zakopanego i do kempingu. Wczoraj nam się nie udało, ale dzisiaj idziemy do Bacówki. Tym razem nie odpuszczę i musimy sobie kupić tutaj serek. Zaraz zobaczymy, jakie są dostępne i co uda nam się tutaj w tej Bacówce zakupić. Udało się, były małe i duże serki na zimno. Kupiliśmy sobie 4 takie malutkie i one kosztowały tutaj 3,50 za sztukę. Także my jemy. Trzymaj. Pycha. No i zeszliśmy tutaj drogą pod Reglami. Oczywiście tym szlakiem można tutaj iść do Doliny Białego i później na Sarnią Skałę, tak jak my wchodziliśmy wczoraj. Ten film znajdziecie już na naszym kanale. My przyszliśmy z tej dróżki. Całe nasze dzisiejsze przejście to ponad 14 km, zajęło nam to 6 godzin, ale tak jak Wam wspominałam wcześniej, właśnie musimy do tego wliczyć ten czas, który spędziliśmy w kolejce na szczyt i ze szczytu oraz wszystkie nasze przerwy na robienie zdjęć. Więc jeżeli chodzi o samo przejście, no to można go zrobić szybciej, no ale my lubimy sobie też porobić właśnie zdjęcia po drodze, a na kolejki na górze nie mamy wpływu. My już teraz kierujemy się bezpośrednio na kemping, a Was zapraszamy do oglądania innych naszych filmów, lajkowania, komentowania i subskrypcji naszego kanału. Pa!